No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. Mam dzisiaj u siebie Michała, po raz kolejny. Wykorzystam go do nagrania materiału na temat różnic w ilości ładowarek w Polsce i w Niemczech. Oglądajcie. Michał, jeździsz bardzo dużo po Niemczech, w zasadzie bardzo dobrze znasz Niemcy, no bo pracujesz tam, znasz język niemiecki perfekcyjnie i trochę pewnie żyjesz tymi Niemcami. No, znaczy połowa mojego przebiegu, czyli w tej chwili prawie 80 000, połowa tego przebiegu jest zrobiona rzeczywiście na niemieckich drogach, na niemieckich autostradach, no i mam pewne porównanie, jeśli chodzi o ładowanie rzeczywiście, o różnicę w ładowaniu, o różnicę, jeśli chodzi o różnicę po prostu w gęstości infrastruktury. Chociażby jeżeli mówimy o samej Tesli, o samych superchargerach Tesli. Właśnie, i tutaj mam to, o czym chciałem z Tobą porozmawiać, ma jakby dwa aspekty, no bo moja teza, którą ja też dosyć często głoszę, jest taka, że w ogóle w Polsce ten system ładowania się rozwija trochę w złą stronę, czyli bardzo mocny nacisk jest położony, chociaż to i tak jest oczywiście niewystarczające, ale nacisk kładzie się na ładowarki szybkie, nie dbając o infrastrukturę destination charging, gdzie moja teza mówi o tym, że jednak powinno też się robić to w ten sposób. I to jest, i tak pierwsza rzecz, o której chciałem z Tobą porozmawiać, to w ogóle taka pierwsza odczuciowa różnica, tak? Czyli to, jak Ty to widzisz, a druga rzecz to właśnie byśmy o tym destination chargingu pogadali. Dobrze. Znaczy, różnice są takie, że jadąc trasę z Zielonej Góry do Bonn czy w okolicy Dortmundu, po prostu bazuje się wyłącznie, nie trzeba przede wszystkim wjeżdżać w pełni naładowanym samochodem. Wystarczy mieć w moim przypadku 50-60% w akumulatorze, można wyjeżdżać z domu. I to zagęszczenie ładowarek, przede wszystkim też umieszczenie tych ładowarek względem autostrady jest takie, że nie trzeba oczywiście wjeżdżać do miasta, tak jak w przypadku Poznania. Dzisiaj akurat tutaj jadąc zrobiłem to i specjalnie sprawdziłem, ile w nocy, czyli przy absolutnie zerowym ruchu, traci się na wjazd i wyjazd z Poznania tylko po to, żeby dojechać do ładowarki. To jest 2 razy po 8 minut. I miałem farta, że miałem zieloną falę i nie musiałem stać na czerwonym świetle. Byłoby to oczywiście jeszcze tam dłużej. Jest takie, nie wiem czy kojarzysz, taki skręt w lewo, a jak się wjeżdża do Poznania i czasami tam na światłach trzeba poczekać tak z 5 minut. I miałem farta w obie strony, że było zielone światło akurat, więc tylko 16 minut straciłem na to, żeby się naładować. No w przypadku jeżdżenia po Niemczech nie ma takiej sytuacji. To już ja potrafię sobie wybierać stację ładowania, zwłaszcza jak się jedzie gdzieś na południe Niemiec, to tam tak naprawdę między Hof a Monachium to zagęszczenie tych ładowarek jest co 20-30 km. I to ja już sobie wybieram, Gdzie chcesz się zjeść albo pójść do toalety. Tak, bo to jest właśnie zależne od tego, na przykład, że tutaj 2 minuty dłużej się zjeżdża, a tutaj są światła po drodze, a tutaj nie ma, to ja już wiem, że zjeżdżam sobie właśnie na tamtą ładowarkę, bo właśnie tutaj 2-3 minuty mniej tracę. To są może śmieszne różnice czasowe, no ale jak się jedzie czasem kilkanaście godzin w trasę, to rzeczywiście ma to znaczenie. No i różnica przede wszystkim jest taka. W Polsce dzisiaj na przykład, żeby tutaj dojechać, ja wyjechałem z domu mając 55% w akumulatorze. Zrobiłem to umyślnie, żeby ten Poznań zahaczyć, bo wyjechałem też w nocy, chciałem drobną drzemkę zrobić w Poznaniu. I to ładowanie trwało dokładnie 30 minut. I to też tam jest zawsze z zegarkiem w ręku, żeby nie musieć iść później do tej kasy jeszcze zapłacić za te przekroczone pół godziny postoju na zamkniętym terenie. No w Niemczech generalnie, czy gdzieś na zachodzie, gdzie byłem, ładowałem samochód elektryczny, nie było takiej sytuacji, że trzeba było płacić za parking tam, gdzie jest supercharger. No u nas to jest taka... Tu ci wejdę w słowo, jeśli pozwolisz. Faktycznie w Niemczech chyba też się nie spotkałem z taką sytuacją, natomiast na zachodzie chyba, jeżeli dobrze kojarzę, spotkałem się raz w Hiszpanii i raz we Francji. Bo tam ta infrastruktura też taka jest właśnie mieszana. Nie było jednej stricte koncepcji. To być może jakiś stary supercharger, może we Francji, tak. A w Hiszpanii bym znowuż przyrównał infrastrukturalnie, jeśli chodzi o ładowarki, troszeczkę do Polski. Bo to trochę... Już nie. Polska odbiła, znaczy Hiszpania mocno się odbiła, tak. Bo kojarzę, że to właśnie było takie słabe, ale no właśnie różnice są przede wszystkim takie. W Polsce trzeba wystać te pół godziny, żeby dojechać do kolejnego superchargera i do Ludźmierza dojechaliśmy dzisiaj na 2% i tam znowu trzeba było pół godziny spędzić, żeby dojechać i jeszcze mieć zapas prądu do powrotu. Tak, i tutaj chyba tak naprawdę też taka rzecz też dosyć istotna w Polsce, ze względu na to, że te odległości między superchargerami są duże, musisz ładować pod korek. Tak. Czyli nie możesz tak jak w Niemczech do 60, do 70 i ładujesz się 10, 5, 15 minut, tylko w Polsce musisz odstać swoje i musi ci cyknąć 90, bo wtedy czujesz się bezpiecznie. Tak, no tak realnie, no to dzisiaj musiałem do 80% się dobić.
Co robię w Niemczech najczęściej i te ładowania są najbardziej efektywne czasowo, to jest ładowanie do 65-67%. I odjeżdżamy. Wtedy ta prędkość ładowania, moc ładowania jest jeszcze dosyć wysoka, bo tam jest już niecałe 100 kW, ale jest 90 kilka z reguły. W tym momencie już odpinam, bo to już jest szkoda czasu dla mnie. Jadę do kolejnej ładowarki, czyli jakieś około 200 km jestem w stanie wtedy zrobić. Ja mam jeszcze takie jedno spostrzeżenie związane szczególnie z infrastrukturą niemiecką, no bo porównajmy Niemcy. Niemcy mają to też tak fajnie zorganizowane, że przy większości, a w zasadzie chyba 90% ponad superchargerów jest co robić. Czyli masz stację, czy tankstelle, masz Burger Kinga albo McDonalda i jakieś tam inne rzeczy. Tak. I zawsze coś takiego jest, raczej rzadko się zdarza, żeby to było gdzieś w szczerym polu. No u nas w Polsce teraz, jak zacząłem to stawiać, te superchargery, to rzeczywiście też pod tym kątem się to zaczęło poprawiać, trzeba powiedzieć, bo Szczecin powstał przy centrum handlowym, Gliwice powstały przy Auchan, czyli też jest co robić, jest gdzie zjeść. Jest też, znaczy w Poznaniu ma być też na A2, Galeria A2 to jest też koło Auchan, lokalizacja. Tam też będzie co robić i domyślam się, że te pozostałe lokalizacje, które powstaną w Polsce, no rzeczywiście pod tym kątem no zyskają. Czyli tak naprawdę co? No, przewaga Niemiec polega na tym, że mają te superchargery logicznie umiejscowione, tak, czyli bliżej zjazdu z autostrady, a druga sprawa, że po prostu jest ich więcej. Tak, no ale musimy brać pod uwagę to, że Tesla w Niemczech pojawiła się tak naprawdę niemalże od samego początku, bo myślę, że równolegle z Norwegią. Czyli Norwegia 10 lat temu wprowadziła przywileje dla samochodów elektrycznych, co było też zaczątkiem w ogóle pojawienia się Tesli w tym kraju. No i podobnie, to był podobny czas w Niemczech. No i już wówczas, ja pamiętam, jak 10 lat temu jeździłem pierwszy raz modelem S, właśnie wynajętym w Niemczech, no to już wtedy ładowałem się na superchargerze koło Cottbus. Ten supercharger do dzisiaj istnieje, został chyba tylko uzupełniony o V4, Bersteland bodajże on się nazywa. To był taki mój pierwszy supercharger w życiu, na którym ładowałem, no i no już od tamtego czasu, 10 lat temu, były superchargery. Ja pamiętam, jaki to był boom, jaka duma, można tak powiedzieć, jak w Polsce pojawił się supercharger. Już nie pamiętam, który był pierwszy, czy to był Poznań, Katowice, czy Wrocław. W każdym razie to była taka duma, że w końcu mamy ten pierwszy supercharger. No ale jest ich kilkanaście w Polsce. Mimo wszystko ma przybywać. No jest tego na razie niewystarczająca ilość. Ale to musimy też zrozumieć, wiesz, to jest kwestia ekonomii skali. Rynek niemiecki przede wszystkim z nadania jest większy, tak? Czyli większa siła nabywcza pomnożona przez większą ilość obywateli, lepsza infrastruktura, lepsza i mocniejsza infrastruktura też związana z przesyłem. To jest ta kluczowa rzecz, to jest infrastruktura. Ja myślę, że w Polsce wiele właśnie inwestycji pod kątem ładowarek jest hamowanych przez to, że infrastruktura energetyczna u nas nie wydala. I są tam pewnie transformatory i pewnie też okablowanie, przewody takie, a nie inne, które nie będą w stanie takich ładowarek uciągnąć. Tak, znowu Ci wejdę słowo. Słyszałem, nie mogę tego potwierdzić, bo oczywiście my jakby instalowaniem ładowarek DC się nie zajmujemy, ale słyszałem, że największym problemem w Polsce jest uzyskanie odbioru UDT. I że to trwa po prostu. I że to trwa. I to jest też jakiś taki problem, że tutaj ta nasza komplikacja urzędnicza powoduje, że to się przedłuża. Bo mi się wydaje, to też Bartek Derski, z którym pewnie będziesz miał okazję rozmawiać, on na przykład przekalkulował to, tak, i porównał te sieci i według niego ta nasza sieć tutaj wbrew pozorom nie jest tak obciążona, żeby nie mogła wydolić tych paru dziesięciu, czy parunastu, czy nawet paruset dodatkowych ładowarek. To nie w tym rzecz. Rzecz polega w tym, że po prostu ta sieć nie wszędzie ma dotarcie, a druga rzecz polega po prostu, sorry, że tak się wyrażę, w opieszałości urzędniczej. Tak, czyli niechęci w podejmowaniu decyzji, niechęci w pomaganiu prywatnemu biznesowi, no i tak to się kończy. Domyślam się, że to jest też hamulec dla biznesu, dla firm, które po prostu nie widzą sensu inwestowania jakichś pieniędzy, bo nie wiedzą, kiedy ta ładowarka zostanie przez UDT odebrana. Sprytnie spróbuję trochę przeskoczyć ten następny temat, o którym chcieliśmy rozmawiać, bo tak, mamy prywatny biznes i mamy z kolei to, że prywatny biznes w tej chwili, szczególnie te sieci ładowania, próbują za wszelką cenę te stacje DC gdzieś poustawiać. Tych stacji DC ogólnie powstaje w Polsce dużo więcej proporcjonalnie niż destination chargingu i popadamy w kolejny problem. Czyli stawiamy ładowarki tam, gdzie można, bo już jest przyłącze, stawiamy ładowarki szybkie, co moim zdaniem powoduje do szybkiego wyczerpania potencjału. Tak, czyli wiesz, o co mi chodzi w tym momencie? Ja widzę w ogóle dwie kwestie. Po pierwsze, w wielu tych przypadkach ta szybka ładowarka w tej konkretnej destynacji po prostu potrzebna nie jest.
i taka szybka ładowarka, która staje, ma albo 1 CCS, albo co najwyżej 2. I tylko maksymalnie 2 samochody mogą z tej ładowarki jednocześnie skorzystać. Drugi punkt to jest cena na tych ładowarkach, która jest absurdalna moim zdaniem, bo uważam, że 3 zł i wszystko co powyżej 3 zł to jest... Nie mogę tego nazwać złodziejstwem, bo to pewnie ktoś zrobił sobie jakiś biznesplan i taka cena mu się dopiero spina, ale dla nas użytkowników ta cena jest nieakceptowalna absolutnie i można traktować taką ładowarkę... Ona powoduje, że samochód staje się droższy w użytkowaniu niż spalinowy po prostu. No tak, no nie da się polegać na tej ładowarce. I teraz gdyby w takiej destynacji postawić dużo tańsze ładowarki AC, z kablem, bez kabla to już bez znaczenia. 20 na przykład w tym miejscu, nie? No powiedzmy 10 takich podwójnych wallboxów po 22 kW, no to w tym momencie można to, przede wszystkim inwestycja jest dużo tańsza. Nawet jeżeli wszystkie ładowarki będą zajęte, to przyłącze wystarczy, a dodatkowo ta cena za to ładowanie może być dużo, dużo niższa. Tak, tylko wiesz co, w mojej ocenie, raczej oczywiście tutaj wiele rzeczy i to znowu liczę na głos też widzów, natomiast w mojej ocenie raczej chodzi o to, żeby spełnić pewne wymagania, no bo są wymagania, które pojawiły się odnośnie firm, które mają ileś tam miejsc do parkowania, że musi się pojawić miejsce do samochodów elektrycznych. W ten sposób jakby wyczerpujemy ten limit, stawiamy jedną ładowarkę i mamy temat załatwiony. Ja odnoszę wrażenie, że to jest trochę takie załatwienie tematu, a niekoniecznie chęć zbudowania jakiejś sieci ładowania. Bo taka na przykład teza, że ktoś kiedyś umieścił pod naszym filmem, że Biedronka chciałaby spowodować, żeby ludzie podróżowali od Biedronki do Biedronki. No szczerze mówiąc, nie widzę tego logicznie. Ja nie chcę jechać, ale mało tego. Czemu ja miałbym chcieć jechać przez Polskę od Biedronki do Biedronki? No nie. Ja zakupy robię raz w tygodniu, a nie co 3 godziny na przykład. To można wykorzystać przy okazji. Ja mówię, ja traktuję Biedronkę stricte awaryjnie, jeżeli rzeczywiście mi brakuje. Ostatnio musiałem tak właśnie skorzystać po wycieczce... To jest PowerDot, tak? PowerDot, tak. Po wycieczce BM-ką żony zabrakło mi prawdopodobnie z 2-3 km do domu i musiałem właśnie skorzystać z Biedronki. No i to są właśnie takie case'y. Ja nie korzystam z tych ładowarek i myślę, że nikt nie korzysta z nich na co dzień, no bo rzeczywiście ta jazda staje się kompletnie nieopłacalna. Popatrzmy też z perspektywy dużych miast. No w tej chwili w Polsce większość ludzi mieszka jednak w dużych miastach, tak? Czy w miastach w ogóle. Z perspektywy takiej Warszawy jest ileś tam ładowarek szybkich, ale tak naprawdę strasznie brakuje takich miejsc, żeby ludzie, szczególnie ci, którzy nie mieszkają w domach, mogli sobie ten samochód na noc postawić i doładować. Czy na przykład na park and ride, żeby było więcej tych ładowarek. Czyli w tych miejscach, gdzie ludzie zostawiają samochód i jadą do pracy pociągiem. I nawet, żeby te punkty ładowania były przy tych Biedronkach, niech one mają rzeczywiście po iluś tam godzinach tą karę umowną, która z reguły obowiązuje, tak żeby ktoś nie korzystał z tego parkingu jako swojego parkingu prywatnego, tylko po na przykład 8 godzinach należałoby to auto po prostu wypiąć. I uważam, że właśnie postawienie 10-20 takich stanowisk wolnego ładowania w zupełności by wyczerpało temat. Oczywiście, niech sobie ktoś stawia jeszcze dodatkową ładowarkę DC obok tego, ale jeżeli mamy nawet ograniczone przyłącze, to zróbmy to właśnie w tej postaci, czyli postawmy wiele stanowisk z ładowarką AC. Czyli wychodzi na to, że zgadzasz się z tą tezą, którą postawiłem wcześniej, że de facto rozwój infrastruktury ładowania w Polsce w tej chwili nie do końca zmierza w tą stronę, w którą byśmy chcieli. Tak. Abstrahując od Tesly, no bo Tesla jest jakby innym bytem, tak? Tesla jest firmą, która buduje ładowarki pod swoje samochody. To był jej argument od początku też. No po pierwsze dla pierwszych użytkowników, że to ładowanie miało być darmowe i jest dla wielu jeszcze darmowe. A teraz, że w ogóle jest. Tak. No i właśnie dostępność tego ładowania. To można też, widząc nawet nie tylko na naszym rynku polskim czy niemieckim, ale patrząc nawet na rynek amerykański, jak widzę road tripy w Stanach, które się odbywają, jak niektórzy jeżdżą elektrykami, no ty byłeś w Stanach, bazowałeś tylko na superchargerach, tak, prawda? I to działało bezbłędnie. A widzę inni użytkownicy, innych marek przede wszystkim, próbują ładować się na Electrify America i na innych ładowarkach i tam to jest taki odpowiednik Ionity w Europie i to sprawia naprawdę różne problemy. Tak, no to co, tym akcentem chyba możemy zakończyć. Ja dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie. Serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. A Tobie, Michał, bardzo dziękuję. Dzięki.